A zatem grzejemy jedzonko. Chicken, ziemniaczki i bigos. Sprawa numer 1. Sprawa numer 2. To jest mój truck stop na przerwę dzisiaj po południu i jutrzejszą. To jest jakiś Casey's, wydaje mi się, z McDonaldem. Nie, Casey's jest po drugiej stronie. Jestem na jakimś innym chainie. Ale tam jest Subway, a tam jest McDonald's. To jest dobre. Sprawa numer 3. Pile of snow. Strasznie dużo tutaj śniegu nazgromadzili i mi to będzie podciekać? Nie, tam jest chyba samolot leci. A jestem na Quickstar. To się będzie jeszcze nie topić, bo chyba idzie chłodna temperatura z wiatrami, więc wygląda na to, że tutaj będę... A po ile to mają paliwo? Ale już Wiowa brałem. Już wezmę w Illinois w poniedziałek, o ile będę musiał. Jestem na połowie zbiorników. Więc po kolei. Odpoczynek, nareszcie jedzonko, może zrzucę pliki na komputer. Jeszcze nagrać poniedziałek, rozładunek w poniedziałek i to będzie chyba koniec filmiku. Natomiast po kolei, najpierw napchać brzuch, potem reszta. Trzeba jeszcze jakiś trening zrobić dzisiaj. To będzie dobre miejsce nawet na to. Ładunek już sprawdziłem, nic nie zgubiłem. Także to jest dobre. Rozładunek w trakcie. Jesteśmy właściwie wewnątrz takiej hali. Świeżo budowany budynek. Jakiś tam mi przywiozłem. Te rurki, co je przywiozłem, to są sprinkler system, a więc te rurki przeciwpożarowe, które idą pod sufitem. Instalacja przeciwpożarnicza. I wygląda to tak, że idzie wolno. Tak jak załadunek, taki rozładunek idzie dość wolno, jest jeden wózek i ja tak myślę, że tutaj będzie niestety za 2 godziny czekania. Pracuję już nade mną około 40 minut. To jest taka wiadomość. Wiadomość kolejna to weekend minął mi dobrze. Wysprzątałem wreszcie ciężarówkę po raz pierwszy chyba od długiego czasu. I jadę się załadować, jakiegoś kurciaka wziąłem, który może nawet być straight through, czyli dzisiaj załadunek, dzisiaj rozładunek, jeżeli się uda, to będą jakieś elementy do plumbingu, czyli do... jak się mówi plumbing? Brakuje mi słówka w tym momencie. Do coś z wielkiego centrum dystrybucyjnego Walmartu w Iowa i przerzucę to do Illinois i jeżeli mi się uda to rozładować dzisiaj, to by było super, bo pojechałbym sobie już od razu do domu i skończył ten rok. A jak nie, to rozładuję to jutro rano, też jest ok. Nie ma pośpiechu. Hydrauliczne elementy. I tyle, a zatem czekamy, pijemy kawę i trzeba być cierpliwym. Ale sobie myślę właściwie, że wjechać mi to było ciasno, ale mogę wyjechać, wyciągnę się w prawo, tu nie mam słupka, cofnę w ten sposób i wyjadę przodem, bo jednak ta brama jest dość wąska, a tam są ustawione naczepy, a dodatkowo ten podjazd, betonowy podjazd do tego magazynu ma dość spory spadek i ja wolę z tego spadku nie spaść. Co najwyżej jednym kołem z przyczepy to by było ok. A tak to ziemia jest zmrożona, nie ma tutaj w środku oczywiście błotka i można na tym dość ok manewrować, w porządku manewrować. Także mam już plana.
jest. To szlak, jak ja tutaj wjechałem, kurwa. Co? Aha. Tak, no się pewnie komuś wypsnęło. Żeby pani by porzuciła górę. Właśnie się zastanawiałam sama. Myślę, że tak. Tak jak pewnego dnia przestałam grać w siatkówkę i właściwie nawet nie chodzę na mecze. I przestałam nawet być, zresztą chyba nie potrafię być kibicem. Ja muszę być w środku. Myślę, że może przyjść taki moment. A jaka z tych charakterów według pani najbliższych jest pani dominująca, ta najważniejsza? W ocenie bliskim, rodziny, znajomych, przyjaciół. No chyba, nie wiem, może upór, może zdecydowanie, może egoizm. To już... To są cechy. Z rąk ambasadora Pakistanu w Polsce oznaczenie, które fundował prezydent Pakistanu. To było oznaczenie za pierwsze zimowe wejście na Broadway. Maciej Werbyga zszedł stamtąd z odmrożonymi nogami, po czym na dole amputowano mu palce, ale potem powiedział, że on tam wróci jeszcze, trochę odpocznie i wróci. Czy alpinizm jest chorobą nieuleczalną? Tak. Ja myślę, że każdy z nas ma jakieś tam szczyty w swoim życiu do zdobycia, tyle, że po prostu alpinistom trafiły się te największe, ale my też je zdobywamy. Ja pamiętam, że po Everestie, próbując jak gdyby potwierdzić uczucia tych ludzi, którzy cieszyli się z mojego sukcesu, chciałam utwierdzić ich w tym przekonaniu, że ktoś szary, nieznany, tak jak ja wtedy chyba byłam, może nagle coś osiągnąć. Wtedy mówiłam, że każdy może mieć swój Everest w życiu.
znowu na Walmarcie, ale tym razem w charakterze troszkę innym niż przyjechać, zdropować trailer, znaleźć swój, załadowany, wyjechać. Tym razem dostawa dla firmy hydraulicznej, chyba można to tak nazwać. Gdzieś tu ma być jakiś gravel lot na wprost, który mam wjechać. Tam już czeka jeden gość od 9 godzin. Niech to szlak. I ja czekam na tych głupowatych nastolatków, którzy ładowali mnie przez 4,5 godziny. Ręce opadają. Więc plan jest prosty. Przyjadę tam, no pewnie pozdejmuję paski. To jest mój ładunek. Pokażę wam za chwilę ładunek i pójdę spać tutaj aż do rana, bo pomimo tego, że jestem bardzo blisko domu, to gdzie mi się chce jechać? Jest 8:30. Zanim te murzynki do mnie przyjadą, to cholera wie kiedy. Rozładować jeszcze muszę tego pierwszego gościa najpierw. Także ja myślę, że robota będzie aż do 11. Więc lepiej się już teraz przygotować, zdjąć paseczki i wjeżdżamy w tą ciemnicę. Uważać na dziury. I tyle. A tu jest nawet asfalt. Teraz tak, poszukać drugiego kierowcy i... Aha, chyba zdropował trailer. Jest coś, co wygląda jak flatbed. Ale może ktoś tu jest. A mi mówił, jedź do samego końca. Są jakieś flatbery. No dobra, trzeba tutaj jakoś rozkminić. O, jest kibelek. To jest dobre. Chyba go widzę. Czyli zaparkuję koło niego i that's it. Czekamy. Może jakaś kolacja? Nie jestem głodny. No jest ziomuś. Rozpoczynają nowy projekt. Ok. A w tym scenariuszu brakuje mi niestety światełka z tyłu do rozładunku. Nic tu nie widać. Wygląda na to, że wszystko przywiozłem w porządku. Wszystko się trzyma. No to dobra, czekamy na chłopaków. Że ładunek jako taki jest dobry, płaci $9, ale co to kaman, ja się pytam. Jestem na środku niczego i już jest 8 godzina. 8:30. Myślę, że się stąd już nie ruszę do rana. Ale wpadł mi pomysł też, żeby jutro rano załadować coś. Zamiast w piątek, to załaduję jutro. O ile mi się uda, pójdę do domu i wyjadę w niedzielę. Bo chciałem zrobić jeszcze 2 króciaki przed końcem roku. Zobaczymy, czy się uda. No dostałem w dupę wczoraj. Ładowałem jakieś 4,5 godziny, rozładowywałem też około 5, skończyłem gdzieś około 12:30, pomagałem im, bo nie mieli narzędzi, nie mieli sprzętu i olewali sprawę, byli strasznie wolni. Potem stwierdziłem, że pójdę spać tam na Walmarcie, bo mi się skończył czas pracy, no to mnie po godzinie security obudziła i wypieprzyli mnie z tego Walmarta. Więc się napracowałem i nie wyspałem. Teraz po drodze do domu wpadło mi jeden ładunek, myślę, że go zrobię, jadę go zrobić i to dopiero idzie na poniedziałek, bardzo mi to pasuje właściwie.
półprzyczepy wolne, może nawet dorzucę jakieś inne gówno jeszcze. Z 11 mogę pracować dzisiaj do 3. Kawa i może się za chwilę obudzę. When possible, make a U-turn. Czyli lipa, okazało się, że jednak będzie to ono, to znaczy ten samochód, który mam odbierać, jest za wysoki, 10,5 stopy. Ja mogę wziąć max 10, bo ja nie jestem na low pro. Stepdecki dzielą się na powiedzmy regular high i low pro, czyli takie trochę niższe. Na te niższe możesz wziąć 10,5, to jest mniej więcej połowę stopy różnicy wysokości takiego trailera i niestety lipa, więc przyjechałem tu na darmo. Ja myślę tak. To i tak było po drodze do domu. Ja myślę, że spokojnie za to dostanę jakieś pieniądze, bo to jest, ktoś zamówił moją ciężarówkę, ale okazało się, że zlecenie było fałszywe, więc jak to czasem bywa, ktoś skłamał. Albo shipper, albo broker i tak wygląda ciężarówka. Pokażę wam może tą, którą miałem rzekomo zabrać. No, tu widać wyraźnie 10.6. Na szerokość, na długość to jest tak typowy box truck, co nie? To je można zabierać, ale jeżeli masz trochę wyższą baksę z tyłu, no to dupa zbita. A zatem jest pierwsza godzina, ja jadę do domu w takim razie, bo nie ma się co wydurniać. Może powiem mu, jak jeszcze jakoś głupota jest, masz tu gdzieś po drodze, mam 50 mil do Jardy i jeszcze mam ze 2 godziny czasu. Jak będzie, to będzie, jak nie, no to trzeba rozpocząć święta.